zwykle pomieszane, ale coś się tu może ciekawego znajdzie. Czasami się znajdują bardzo ciekawe rzeczy, na przykład takie widelczyki za 2 euro. Całkiem fajne. Coś tu pisze na tym. Bez lupy to chyba się nie obejdzie. Nic nie widzę. Tutaj. Szukałam ostatnio takiego czegoś właśnie do wyciągania lodu z takiego pojemnika specjalnego na lód, ale jeszcze coś innego to musi być. To musi być troszeczkę większe. Czasem to można bardzo fajnie znaleźć w sztućce, czasem nawet 6 sztuk. Co my tu mamy dzisiaj? One kosztują 20 centów tylko sztuka, więc warto tu czasem zajrzeć. O, tu mamy na przykład takie. Co tu pisze? Backzolingen. Rostfrei, czyli nierdzewka. Te mi się podobają, powiem szczerze. Są ładne, bardzo ładne. 2, 3. O, i ich jest 6. Popatrzcie. Ich jest 6. A widelców? Widelców niestety nie ma. Patrzcie, jaki Rosenthal tu stoi. Każda część jest wyceniona osobno. Dzbanek kosztuje 18,50. Bardzo ciekawy jest ten Rosenthal. Mlecznik kosztuje 12, cukiernica 12 i potem, czekajcie, bo to tak dziwnie jest napisane, chyba filiżanka ze spodkiem 12,50 i ten większy talerz 7,50. No trochę za to wyjdzie. A tu wyżej Kaiser i cały komplet kosztuje 45. Ale powiem szczerze, że ten Rosenthal jest bardzo ciekawy. No, bardzo ciekawy, jest taki inny zupełnie. Pamiętacie Technicsa? Pokazywałam wam w którymś z ostatnich odcinków. Przeceniony za 35 euro. Szok, że nikt nie chce wziąć. Tak ogarnęłam wzrokiem całą półkę, ale wydaje mi się, że nic tu jakiegoś ciekawego nie ma. Chyba od mojego pobytu ostatniego nic tu nie przybyło jakoś, albo nie zauważyłam. Te kieliszki, pucharki, kieliszki, lampki bardziej po euro, są całkiem ciekawe, 5 sztuk. Co tu jeszcze mamy? Albo te za euro, ale wydaje mi się, że nie jest to kryształ. Jest ich też dużo, 8 sztuk. Już prędzej to jest kryształ. No, to są ładne. Widzicie? Z takim ptaszkiem tu u góry. Bardzo ładne. I te są po 2 euro. 2 sztuki tylko są. Tu mamy jeszcze takie po 2,50. No i w zasadzie tu nie ma chyba nic więcej dzisiaj ciekawego. Ten talerzyk jest ciekawy za 50 centów. Bardzo ładny. Z takim makiem. Być może jest to mak. O, tu mamy taką paterę z kryształu. Na pewno jest z kryształu, bo jest bardzo ciężka. I za euro. Dobra cena. A tu mamy taką paterę na jajka. O, myślę, że jest to takie szkło gospodarcze, bo tak wygląda, tak się czuje też.
To jest ciekawe do kupienia, dlatego że to jest bardzo trwałe. Jest bardzo trwałe, to się nie obija, nie tłucze. Odporne jak kamień, można powiedzieć. A tutaj co mamy? O, to też jest ciekawe. Za 2 euro. Takie coś. Na przykład na orzeszki na stole. Bardzo ciężkie. A tutaj, co to jest? Taki mlecznik za 2,50. 2,50. Co tu jeszcze jest? Popielniczka. Takie od Leonardo na świeczkę. Druga popielniczka. Znowu Leonardo. To taki wazonik. Trudno powiedzieć, czy to wazonik, a może coś też może służyć jako na większą świeczkę. Za 2 euro. Pod jajka. Prawdopodobnie po 30 centów. No i tyle. Nic tu mi się nie rzuca w oczy takiego, co by było warte jakoś specjalnie pokazania. To raczej jest nowoczesne, nawet na pewno. To też jest nowoczesne. Dean Flowers. Nie kojarzę, ale jest to na pewno nowoczesne. Już z tej półki to chyba jedynie to. Za 5,50 taki wazonik. I ten za 4,50. Już go gdzieś kiedyś widziałam. Prawdopodobnie. I tutaj na tej półce tak wygląda. To jest taka karawka. Zobaczcie. Ciekawe. Zobaczmy ją z bliska. Takie karawki czasem są sygnowane, wiecie. Ja ją zobaczę. Nie wiem, boję się ją troszeczkę obrócić, ale zobaczmy. Ale tu ma plastik, więc to już nie jest coś starego. Co tu pisze? To jest jakiś znaczek, ale nie wiadomo jaki. 0,5 litra, więc wiadomo, nie jest to stare. Zobaczymy, czy się mi uda nałożyć tą. Udało mi się nałożyć. No, tak tutaj to wygląda dzisiaj. Ale tu mamy jeszcze jedną półkę. Tu jest taka duża misa za 3,50 i to jest komplet z tymi, widzicie? Każda jest po euro 50. Głośno tu dzisiaj. Patrzcie, jakie tutaj cacko stoi. Takie coś to by mi pasowało. Piękne. Na wszystkie moje znaleziska, zakupy. Kosztuje 180 euro, więc nie mało, ale wiecie co, na taki... Jak za taki mebel, to nie jest jakaś kolosalna cena. Bo to jest coś przepięknego. To jest z drewna. To nam starczy na całe życie. Cudowności, naprawdę. Się otwiera. Nie wiem, czy to mi się uda otworzyć. Raczej się otwiera 2 rękami, ale no, piękna, naprawdę. Bardzo ładny ten zestaw. Leroy Boch. Chyba na 6 osób. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Tu jednego brakuje, ale każda rzecz kosztuje jakby osobno. 6 euro talerz. Tutaj jest taka sosierka za też 6. Te mniejsze talerzyki po 5 euro. No ciekawe. Jeszcze takiego nie widziałam. Ale takie bardziej nowoczesne. Co tu
jeszcze mamy? Rosenthal, proszę bardzo. Taki mały Rosenthal za 2 euro, troszeczkę wytarty na rancie. Pokażę Wam tutaj. Takie miseczki po 50 centów z Jiska. Też Willeroy Boch. 3 euro sztuka. Coś mi się wydaje, że ostatnio te ceny podrożały. Kiedyś można było taniej kupić. Tu mamy jeszcze u góry Kuchenrauta. Tu są takie małe bulionówki po 2 euro. Albo takie coś. To też jest chyba bulionówka. I to jest Edelstein, Bawaria. Bardzo ładna. Tu też Kuchenrauta. Za 6 euro. To wszystko na tej półce to jest ten sam serwis. Też Kuchenrauta. Pokażę z bliska. Ładne, całkiem ładne, po 5 euro za talerz. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Ten dzbanek to tu chyba stał już. Tak go kojarzę. Te talerze chyba też. I to jest Bawaria, bardzo zniszczony na brzegach. Za 10 euro. Ciekawe. Co to jest? Johann Haviland. Nie słyszałam jeszcze czegoś takiego. Haviland. Muszę sprawdzić w internecie później. Tu takie coś. Ups. I to jest Eschenbach. Za 3,50. Zeltman Weiden, taka malusieńka, jakby do espresso. A tu mamy Beiruta Wald Zasen. No całkiem ładne. Zobaczcie. Za 4,50 taki zestaw. No nie wierzę, co widzę. Zobaczcie. To jest to, co znalazłam ostatnio na ulicy. Ja znalazłam 4 takie, dokładnie takie same filiżanki, ale 5,50. No nie wiem, sami powiedzcie, czy to dobra cena, czy trochę za drogo. A może za tanio? Ale identyczne jak moje. Z Fürstenberg. Tutaj mamy trochę wazoników różnych, przeróżniastych. Tu u góry takie. No i ten jest ciekawy. I to jest, wiecie, Fürstenberg również za 18 euro. No tak mi się wydaje, że trochę te ceny tu podrożały. Kiedyś można było taki wazon kupić za 9 na przykład. Taki ciekawy kubeczek. Co to jest? Yassin Blazen. Nie znam, ale bardzo fajny. Bardzo ładny. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy taką piękną lampkę do
wina za €1,50. Bardzo dobra cena. Jest tylko jedna sztuka. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Te kieliszki Wam pokazywałam jakiś czas temu. Dalej stoją, ale są bardzo drogie. Po 12,50 sztuka, to jest naprawdę dużo. Nic to chyba nie ma takiego, co mi się w oczy rzuca. Chociaż jedna rzecz w sumie tak. Po 3,50. A takie lata 70. podejrzewam. No tu jakiś numerek. Muszę go sprawdzić, bo bardzo mnie zaciekawił. Mhm. $4,50 ten zestaw. To jest Thomas. Huchenroda. Ładny, bardzo delikatny. Widzicie? Taki złocony. Bardzo ładny kolor ma, taki perłowy. Tu jest coś ładnego. Bardzo ładny. Od KPM. Za 5 też fajny. Naprawdę bardzo ładny. No tutaj mamy trochę kryształów. To chyba nie jest kryształ. To chyba też nie. To są takie, wiecie, to są takie szkła, które wyglądają jak kryształ, ale nimi nie są. Niestety, ale tu, o, i to jest kryształ. Jest też zawsze cięższy. Za 4,50. Ładna patera. Czy 50 też nie kryształ, a wygląda tak z daleka trochę. Tu mamy takie kompleciki za 8,50. Co tu jeszcze jest ciekawego? Za 5 Artsberg. Tutaj też Artsberg. Tutaj mamy takie ciekawe karafki, wiecie. One są prawdopodobnie z kryształu, ale są tak bardzo delikatnie zdobione. Ta jest trochę ładniejsza. No, taka dość ciężka. Ale ja szukam czegoś innego. Jak kiedyś znajdę, to wam pokażę, czego szukam.
Ale dość ciekawe, szczególnie te z brzegu, ta i ta. Ta jest taka bardzo prosta. 4,50 czy 50 czy 50. Tu też są fajne kryształowe szklanki. Muszę je chyba zobaczyć na zewnątrz, jak one wyglądają. Poprosić kogoś. Tutaj mamy fajne... O, jakie leciutkie, Matko Święta, ale strasznie. Słuchajcie, za 6,50? Nie, za 3,56 sztuk. Całkiem fajny zestaw. Ja tak mówię w sumie to, co mnie tak jak bardzo zainteresuje, wiecie. Bo może każdy tutaj pewnie zwróciłby uwagę na coś innego. Bo każdy ma inny gust, nie? Euro 50 za takie talerzyki. Co to tutaj jest? Taki fajny, gruby talerz. Po 50 centów ten talerz. Taniutko. Co tu jeszcze ciekawego jest? Jest tu mnóstwo jakichś rzeczy. Szklanki, nie szklanki. Jakieś lampki. Nie wiem do czego, chyba do wina. 2 euro za 4 sztuki. To są takie świeczniki. Ciekawe. No bez sygnatury. Ale bardzo ciekawe. Dzbanek. Schirnding. Te szklanki też są fajne. Po 50 centów, ale tylko 3 są. Tu patrzcie, jakie mamy piękne te muszle. Muszel już za bardzo nie można z innych krajów przywozić. No tu jest okazja. Po euro 50 można kupić. Albo małe. Po 50 centów. No. Witajcie kochani. Słuchajcie, już jestem z powrotem. Patrzcie, jak teraz piękny jest jakie jest piękne światło nagrywa. Czasem nagrywam z tego samego miejsca i nic nie widać, albo jest ciemno, a w tej chwili jest idealnie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Nie ma tych rzeczy dużo, ale mam parę rzeczy ładnych. Ciekawa jestem, czy wy tak myślicie, zgadujecie, którą rzecz kupiłam z całego filmu. Całkiem możliwe, że tak jest. Napiszcie mi w komentarzach, czy zgadujecie, co kupiłam. Słuchajcie, pierwszą rzeczą jest taka paterka mała z kryształu. Nie jest bardzo ciężka, ale jest na pewno z kryształu, bo to się czuje po prostu. Słuchajcie, ona kosztowała tylko euro 50, więc bardzo niedużo. Widać, nie? Kryształ można rozpoznać właśnie po tym, że on jest taki zupełnie inny. Szkło takie zwykłe się tak nie błyszczy. Po prostu jest, rzuca się w oczy. Bardzo ładna ta paterka. Słuchajcie, do czego może służyć? Rozmawiałam z moją mamą i moja mama mówi, no do czego? No możesz na nie ciastka postawić i tyle, nie? A właśnie nie, słuchajcie, jakby tak mieć jakąś taką piękną, nową łazienkę, to taką paterkę można postawić w łazience, postawić na niej piękny pojemnik na mydło i też będzie pięknie wyglądać. Albo postawić taką paterkę, słuchajcie, na, jak to się nazywa to miejsce? Toaletka. O, na toaletce, gdzie się kobieta maluje. I takie coś sobie postawić i tam odkładać na przykład biżuterię codziennie wieczorem przed spaniem. Także możliwości jest dużo, oczywiście na ciasteczka też, na pralinki, na co tam się chce. Można też na tym postawić na przykład, jak to się nazywa, kryształowy mlecznik i kryształową cukierniczkę. Taki komplecik sobie gdzieś tam znaleźć i też będzie pięknie wyglądać. Myślę, że za euro 50 to jest super zakup, bardzo mi się podoba. No patrzcie, przepiękne, nie? Od razu poznać, czy to nie jest plastik. Nawet przez ekran. No, słuchajcie, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą
Drugą rzeczą jest przepiękny wazon. Wazonik, on nie jest taki bardzo duży, ale myślę, że jest przepiękny. Ja go pokażę z dwóch stron. Chyba z każdej strony, czekajcie, nie z tej strony, bo to jest tak mi się odbija coś chyba od okna. No, tak wygląda. Ma z każdej strony kwiaty. Myślę, że jest bardzo ładny. Tu ma takie piękne zdobienie na wierzchu. I na dole tu przy końcu również, takie delikatne. I to jest KPM, słuchajcie, Bawaria. Numerek też ma tutaj na dole, taki wyryty numerek ma. Tak wygląda sygnatura. Dzisiaj jest takie światło w tej kuchni, że aż jestem w szoku, jak to wszystko pięknie, ładnie nagrywa. Zupełnie bardziej widać. No i myślę, że jest przepiękny, naprawdę. Myślę, że za piątkę, ja go kupiłam za 5 euro, to jest jakieś 20 zł, może trochę więcej niż 20 zł. To jest naprawdę super zakup dzisiejszy. Naprawdę cudowny. No, cudowny. Słuchajcie, następnym łupem jest ten oto piękny kobaltowa lampka do wina. Tak to można nazwać. Przepiękna. Już go widzieliście na shortsie. Go nagrywałam. Jak tylko kupiłam, no jest przepiękny. Naprawdę. I słuchajcie, za tą cenę to w ogóle, jakby były jeszcze tak 3, to by się fajnie wydarzyło. Nie ma 3, jest tylko 1, ale może się jeszcze kiedyś uda. Ja mam takie, chyba już ze 3 takie, każdy jakby z innej parafii, ale wiecie co, one bardzo fajnie wyglądają razem, dlatego że każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy i nie ma co się przejmować, że one są inne. Każdy po prostu jest kolorowy, każdy ma inny kolor. No i on kosztował euro 50, czyli słuchajcie, no mega cena. Nie jest uszkodzony, jest cały w idealnym stanie. Myślę, że fajny zakup. I jeszcze 2 rzeczy. Słuchajcie, to na pewno widzieliście. To mnie bardzo ujęło, bo to jest takie wyjątkowe i mówię, to chyba coś jest wartościowego, bo tak mi się rzuciło w oczy i rzeczywiście. Słuchajcie, jest to designer Kari Zaloni, tak się nazywa. I jest to, no już nie żyje, natomiast był to artysta, designer, który zajmował się przede wszystkim w czasie swojej kariery zajmował się okularami, był projektantem okularów, oprawek do okularów i z tego jest najbardziej słynny, ale projektował też właśnie różne takie ceramiczne rzeczy, ogólnie był artystą, więc projektował trochę więcej rzeczy niż okulary. No i między innymi taką ceramikę, jest jej dużo, są też świeczniki. Wiecie co, to całkiem może być jako świecznik, trudno powiedzieć, ale chyba bardziej jako wazonik, ale świeczkę w sumie też można do środka wsadzić. Jest to, słuchajcie, kosztowało 3,50, jeszcze jest cena. W internecie szukałam tego, bo jest tego trochę. Są bardzo różne kształty, bardzo różne kolory, wysokości. Bardzo lubię takie tego typu wazony, bo one są takie zupełnie inne. I no, zawsze przykuwają mój wzrok, nie? Słuchajcie, w internecie taki świecznik kosztuje około 200 euro, wyobraźcie sobie, także dużo. Ale bardzo mi się spodobał i myślę, że będzie fajnie wyglądał u nas na półce. Po prostu wstawię do niego świeczkę. Kwiaty raczej nie, chyba nie pasują, ale biała świeczka myślę, że tutaj jak najbardziej się nada na to. I słuchajcie, ostatnią rzeczą jest taka typowa domowa rzecz, która się pewnie w każdym domu przyda do kuchni. I słuchajcie, jest to talerz na jajka. Ja szukałam takiego talerza już bardzo długo. W zasadzie to szukałam talerza na więcej jajek, bo to jest taki talerz, wiecie, no nie za duży jest. Tutaj się mieści 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 jajek tylko. Można tu jeszcze na środek dać ewentualnie 2, więc 8 jajek. Jak jest większa impreza, no 8 jajek to jest trochę mało, mi się wydaje, nie? Ale szukałam długi czas, żeby taką paterę kupić na jajka i większej po prostu nie znalazłam. Więc tym razem jak trafiłam za 2 euro, to mówię, a biorę, bo ona jest bardzo trwała. Ona się nie rozbije, jak nawet się gdzieś coś trąci, to ona mi naprawdę dużo czasu wytrzyma. W ogóle to mi bardzo miło, że jest tu Was coraz więcej. Witam również nowych subskrybentów, którzy tutaj trafili do mnie. I słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się będą podobać następne filmiki. Ja za tydzień znowu wybywam,
poszukać, pogrzebać, że tak powiem, na tych moich łupach. I zapraszam Was za tydzień i dziękuję za dzisiaj. Pa!